Dzisiaj testuję dla Was kolejne słuchawki bezprzewodowe. Tym razem będzie to Philips TAC 4205, taka fajna nazwa, czyli ogólnie słuchawki bezprzewodowe Philipsa, raczej budżetowe. Jak się sprawdzają? Zaraz się dowiecie. Zacznijmy od wyglądu tych słuchawek. Philips zrobił bardzo podstawowe, klasyczne słuchawki. Takie mam tutaj dzisiaj. Budżetowe, to czuć w wielu miejscach. Jeżeli chodzi o plastiki, czy wykonanie jest całkiem ładne, są czarne, ale te plastiki nie są jakiejś wysokiej jakości, nic z tych rzeczy. Regulujemy je normalnym sposobem, rozsuwając. Ja mam niedużo głowę, nie mam włosów, więc zawsze mam najmniejszym. Mamy piankę tutaj w samych nausznikach oraz u góry, żeby nam się wygodnie pasowała na głowę i żeby było nam przyjemnie, kiedy je nosimy na sobie. Nie jest ona jakiejś specjalnie wysokiej jakości, ale też nie jest okropnie tandetna. Tak ok, tak bym mógł to nazwać. Stosunkowo twarda, tutaj imitująca skórę, tu już bardziej taka materiałowa. Słuchawki są oznaczone R i L, żebyśmy wiedzieli, która jest gdzie, więc to jest akurat plus dzisiejszych słuchawek. Pamiętam, kiedyś w przeszłości to był większy problem. Całe sterowanie mamy na prawej słuchawce. Ładowanie za pomocą USB-C, co jest dużym plusem, bo ja osobiście lubię wszystko, co jest na USB-C, więc Soshi też na to zwróciła uwagę. Tak, cieszę się, że jest USB-C. Mamy pojedynczy przycisk dla basu, który jest taki mały i trzeba pamiętać o tym, że on jest. Mamy joystick, którym sterujemy. O joysticku będzie jeszcze później. No i sam przycisk włączenia słuchawek. Więc ja sobie teraz włączę. Kilka słów o tym joysticku, bo on jest ważny, jest głównym elementem do sterowania wszystkim w słuchawkach. Jest on tak dziwnie wystający. Nie wiem, czemu Philips coś takiego wymyślił, ale ok. Jeżeli damy go w górę i będziemy trzymać, to będziemy podgłaśniać piosenkę. Jeżeli będziemy go dawać w dół, to będziemy ją ściszać. Pojedyncze danie w górę zmienia nam piosenkę na następną, pojedyncze w dół zmienia piosenkę na wcześniejszą. Możemy go również używać do rozmów, bo możemy rozmawiać w tych słuchawkach. Pojedyncze przesunięcie w górę odbiera telefon, a przytrzymanie przez 2 sekundy je odrzuca. Więc musimy sobie przyzwyczaić się do tego joysticka, żeby z niego korzystać. Dla jednych osób może być intuicyjny, dla innych nie. Teraz czas sobie odpowiedzieć na pytanie, jak te słuchawki grają. To nie są słuchawki dla audiofilów, ok? Więc rozmowa tutaj o tym, jaki zakres dźwięków jesteśmy w stanie usłyszeć, to nie ten sprzęt, to są budżetówki, więc grają głośno. Jeżeli potrzebujecie ich raczej w miejscu, w którym może być dosyć głośno, to są one dość głośne. Przycisk basu faktycznie dodaje basy i czuć je lekko, nie jakoś super mocno, ale czuć tą różnicę. I tak naprawdę to tyle. Grają poprawnie, raczej na jakieś Apple Music Lossless, czy Hi-Res, czy jakiekolwiek lepszą muzykę i lepszy dźwięk, no to tutaj nie liczcie, to nie są słuchawki do tego. Jeżeli chodzi o działanie na co dzień, ja nie lubię tego joysticka. Soshi sobie z nim poradziła, jest dla niej intuicyjny. Ja mam problem z tym, żeby piosenkę podgłośnić, bo ją wyłączam, albo ją stopuję, albo ją przełączam. I to niby ma być intuicyjne, dla mnie nie jest. Ani trochę. Więc to już bardzo mocno będzie zależało od tego, czemu Wam się spodoba. Albo go pokochacie, albo go znienawidzicie. U nas jest 50-50. Transmisja bezprzewodowa Bluetooth, nie mają ANC, zresztą wspominałem Wam, że to wyciszenie jest średnie, nie są true wireless, bo są słuchawkami nausznymi. Mają mikrofon, przez który możemy rozmawiać, też nie jakiś specjalny, poprawny, jak wszystko w tych słuchawkach. Regulacja głośności za pomocą dziwnego joysticka jest. Mamy możliwość odbierania połączeń oraz ich odrzucania. Audiofilskie zdecydowanie nie są. Typ słuchawek to są nauszne. Ich waga to 150 gram, czyli tak nie jakoś specjalnie nie ciążą na głowie, ale nie są też, że tak powiem, zwykłym piórkiem. Są bezprzewodowe, nie są wodoodporne, miejcie to na uwadze. No i pasmo przenoszenia w hercach jest od 20 Hz
do 20 000 Hz, impedancja 32, ładowanie 2 godziny do pełnej baterii, a działanie na jednym ładowaniu jest do 29 godzin i to potwierdzamy. Jak testowaliśmy, to naprawdę długo dawały radę. Czy te słuchawki są fajne? Te słuchawki są budżetowe. Więc jeżeli szukacie tanich słuchawek, które mają dawać dźwięk, ale nie jakoś specjalnie, to wydaje mi się, że są ok, o ile opanujecie joystick. Ten joystick może być tym czymś, czego szukacie, a może być czymś, co sprawi, że nie będziecie chcieli kompletnie korzystać z tych słuchawek. Moja rekomendacja, zanim je kupicie, to je wypróbujcie gdzieś, czyli znajdźcie sklep, w którym one się znajdują i spróbujcie nałożyć na głowę, pobawić się tym joystickiem i zobaczyć, czy to będzie dla Was intuicyjne, czy nie. Ja dziękuję Wam za tą recenzję. Sam jakoś specjalnie nie polecam, Soshi je polecam, więc macie 50-50. Możecie pójść albo moją ścieżką, albo ścieżką Soshi. Ja dziękuję Wam za ten film. Oczywiście zapraszam Was do recenzji pisemnej, gdzie jest opinia Soshi, trochę inna od mojej, dotycząca tych słuchawek. No i lajkujcie nasze filmy, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.